Dziś pokażę wam RPG, które są warte każdej minuty. Gry z klimatem, wyborami, światem i duszą. Klasyki, perełki i tytuły, które zostają w głowie na lata. A zaczniemy od gry Gothic 1 i 2. Kultowa kolekcja klasyki, świetna gra, podobno Magda Gessler i Piotr Frączewski polecają. No, to teraz czas przejść do Risen. Nie no, ale teraz tak na serio. Gothic 1 i 2 to nie tylko gry, to jest szkoła RPG, która wychowała całe pokolenie graczy. Tak, to świat, który nie klęka przed graczem, tu nikt nie mówi ci, że jesteś wybrańcem. Na start jesteś nikim, a świat bardzo szybko ci to udowadnia. Biją cię za złe dialogi, ignorują cię, jeśli nie masz reputacji i każą sobie zasłużyć na szacunek. I właśnie dlatego to działa. Świat i klimat, kolonia karna, frakcje, konflikty, polityka, interesy, każda decyzja ma konsekwencje, a świat żyje. NPC mają rutyny, reagują na twoje czyny, pamiętają kim jesteś, nie ma znaczników za rękę, jest eksploracja, czysta eksploracja, rozmowy i obserwacja. Walka i rozwój, no tak, walka jest toporna, tak, sterowanie bywa archaiczne, ale rozwój postaci daje realne poczucie progresu. Z chłopa z lagą do łowcy smoków, no, w zależności jaką gildię się wybierze. Każda nauka kosztuje, każda decyzja boli, każda umiejętność ma sens. Z czasem czujesz, że na to wszystko sobie zapracowałeś. Fabuła jest opowiadana światem, bo Gothic nie sprzedaje historii cutscenkami, on ją opowiada dialogami, miejscami i konsekwencjami, a Gothic 2 to większy świat, lepszy balans, genialne frakcje i jeden z najlepszych progresji w historii RPG. Z minusów bugi, z którymi można się najczęściej w modach spotkać, gdy są słabo wykonane lub mamy pomniejsze modyfikacje, które konfliktują ze sobą, no i nie lubią siebie, przez co może to sprawiać problemy, ale to jest tylko wtedy, gdy lubisz się bardzo mocno bawić w plikach. Archaiczne sterowanie, które zresztą mi się podoba, więc dla mnie nie ma tego minusu. Nie wyobrażam sobie Gothica bez tego sterowania. Nawet remake tego arcydzieła nie odtworzy i klasyk zawsze będzie legendą. No i teraz chyba najważniejszy segment, czyli mody, bo tu Gothic przechodzi na inny poziom. Gothic to jedna z najmocniejszych scen moderskich w historii gier, podobnie jak Skyrim, ale tutaj mówimy o czymś innym. I nie mówimy o małych poprawkach, mówimy o pełnych, osobnych grach. Nowych światach, nowych fabułach, nowych mechanikach, kompletnie innych wyspach, klimatach i historiach. To są produkcje, które nie powinny być darmowe, a są. Na przykład Kroniki Myrtany Archolos. I powiedzmy tu otwarcie, dla mnie Kroniki Myrtany Archolos są lepsze niż Gothic 1 i 2 razem wzięte. Tak, wiem co mówię. Mają lepszą narrację, dojrzalszą fabułę, świetne postacie, idealny balans, świat, który żyje, to jest arcydzieło fanowskie. No ale gdyby nie Gothic 1 i 2, Archolos by nie istniał i właśnie to pokazuje potęgę tej serii. Inne mody to prawdziwa kopalnia złota, mody fabularne, totalne konwersje, nowe kampanie, nowe regiony, nowe systemy walki. Możesz przejść Gothica 10 razy i za każdym razem grać w inną grę. To jest piękne i to jest coś, czego nie ma prawie żadna inna seria RPG. Bo Gothic to nie jest tylko gra, to jest platforma do opowiadania historii, to tytuł, który żyje do dziś, ma aktywną społeczność i wciąż dostaje nowe arcydzieła od fanów. A skoro już wiemy, skąd wzięła się ta surowa, bezkompromisowa szkoła RPG, to pora sprawdzić, kto próbował pójść tą samą drogą po latach. Jeśli po Gothicu ktoś zapytałby, a co dalej, to odpowiedzią był właśnie Risen. To gra, która nie udaje rewolucji, ona mówi wprost, robimy Gothica jeszcze raz, ale po swojemu. Bo duch Gothica jest od pierwszej minuty. Brak znaczników, brutalny start, świat, który macie gdzieś, nie jesteś wybrańcem, jesteś rozbitkiem na wyspie Faranga i musisz znaleźć swoje miejsce. To jest dokładnie ten midset, co w Gothicu. Kombinuj, słuchaj, nie pchaj się tam, gdzie nie powinieneś. Wyspa Faranga mała, ale gęsta. Mapa w Risenie nie jest ogromna i to jest zaleta. Każdy zakątek ma sens, prowadzi do zadania albo kryje sekret. Nie ma pustych kilometrów do przebiegnięcia. Eksploracja jest konkretna i satysfakcjonująca. A system walki lepiej, ale nierówno. I tu trzeba być szczerym, walka w Risenie jest bardziej techniczna niż w Gothicu, oparta na blokach, unikach i timingu. Potrafi być bardzo satysfakcjonująca, ale no bywa toporna, momentami niesprawiedliwa, szczególnie na początku. Jeśli wbijesz się w złą lokację za wcześnie, gra bez litości ci to pokaże i to akurat jest bardzo gothicowe. Rozwój postaci, stara szkoła RPG, nie ma tu skalowania wroga, automatycznego progresu, talentów rozdawanych za darmo. Każdy punkt kosztuje, wymaga nauczyciela i zmienia realnie rozgrywkę. Wybierasz broń, magię, styl walki, frakcje i to definiuje całą grę.
Frakcje, proste, ale działają. W Rizenie masz wyraźne ścieżki. Inkwizycja, Dawn, czyli bandyci oraz magowie. Nie ma tu miliona wyborów moralnych, ale jest konsekwencja. Decyzja zamyka inne drogi, zmienia dostęp do zadań oraz wpływa na rozwój postaci. Klimat surowy, ciężki, RPGowy. Risen ma klimat nieco bardziej mroczny, mniej baśniowy, bardziej przyziemny. Jest to świat konfliktów, strachu, dominacji, siły. Nie każdy go pokocha, ale jeśli kochasz twarde RPG, poczujesz się jak w domu. Minusy, bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Fabuła nie dorównuje najlepszym momentom Gotika, animacje są sztywne, voice acting bywa nierówny, szczególnie dubbing AI. Końcówka gry jest słabsza niż początek, to nie jest gra idealna. Ale dlaczego Risen jest ważny? Bo to ostatni prawdziwy Gothic w sercu, dowód, że ten styl RPG miał sens. Gra robiona z pasji, nie pod algorytm. Dla wielu fanów Risen to duchowy Gothic trójka, którego nigdy nie dostaliśmy. A skoro mówimy o twórcach, którzy po Gothicu próbowali iść własną drogą, to czas zejść jeszcze głębiej w mrok, tam gdzie dialogi są brudniejsze, świat bardziej zepsuty, a wybory naprawdę bolą. Vampire The Masquerade Bloodlines. No, to jest ten moment, gdzie trzeba powiedzieć jasno. Bloodlines to nie jest gra fajna, to jest gra kultowa. I to nie przez grafikę, nie przez mechaniki, tylko przez klimat, dialogi i wybory, jakich dziś prawie się nie robi. Świat wampira bez glamouru. Zapomnij o błyszczących wampirach z romansów. Tutaj wampiry są potworami, noc jest brudna, miasto jest zepsute, a ty jesteś narzędziem w cudzych intrygach. Los Angeles Bloodlines oddycha, kłamie, manipuluje i próbuje cię wykorzystać na każdym kroku. Bo to jest RPG, w którym czujesz się jak pionek, a nie jak bohater. Klany to najlepszy system klas w historii RPG. To, co robi Bloodlines genialnym, to klany. Każdy klan zmienia dialogi, zmienia sposób grania, zmienia odbiór świata. Przykłady: Toreador jest to manipulanta ze stylem. Ventrue, władca i polityk. Nosferatu to granie w cieniu, brak normalnych dialogów. A Malkavian to szaleństwo, proroctwa i łamanie czwartej ściany. I to nie są kosmetyczne różnice, to zupełnie inne doświadczenia. Dialogi to absolutna topka. Do dziś mało która gra RPG pisze dialogi na tym poziomie, pozwala kłamać, manipulować i zastraszać, daje taką kontrolę nad rozmową. Tu statystyki naprawdę działają, inteligencja zmienia sens zdań, brak umiejętności zamyka ścieżki, to RPG gadane, ale nie przegadane. Wybory, moralna szarość. Nie ma dobra ani zła, ani nawet heroizmu. Jest przetrwanie, polityka, zdrada i konsekwencje. Często żadna opcja nie jest dobra. Każda ma cenę, a gra nie mówi ci, co było słuszne. Questy ikoniczne, niezapomniane. Są questy, które przeszły do historii. Hotel Ocean House, misje detektywistyczne, polityczne intrygi klanów, to zadania z klimatem, z narracją, bez prowadzenia za rękę. Techniczny koszmar i trzeba to powiedzieć, premiera była tragedią. Bugi, crashe, niedokończone systemy, walka wręcz i strzelanie bolą. Bez modów dziś grać się nie da, ale patch fanowski, cud RPGowego świata. Unofficial patch to obowiązek, naprawia questy, bugi, balans, wycina śmieci. Dzięki niemu Bloodlines żyje do dziś i jest w pełni grywalny. Dlaczego to RPG legendarny? Bo to gra, która ufa graczowi. RPG, który nie boi się mroku i dialogowe arcydzieło. Tutaj, którego dziś nikt by nie wydał. To nie jest gra dla każdego, ale dla fanów RPG to obowiązkowa pozycja w życiu. A jak już mówimy o mrocznych światach, intrygach i wyborach, które naprawdę mają znaczenie, to czas przenieść się tam, gdzie wolność wyboru spotyka się z najlepszym ratingiem w historii serii. Vampire. Vampire to gra, która nie próbuje być efektowna, ona próbuje być moralnie niewygodna. I właśnie dlatego zostaje w głowach. Bo to jest wampir, ale inny niż w Bloodlines. Tutaj nie grasz anarchią, nie grasz polityką klanów, grasz lekarzem, który stał się wampirem. Jonathan Reid leczy ludzi, ratuje dzielnicę, a jednocześnie może ich zabić, żeby stać się silniejszym. To nie jest RPG o władzy, to RPG o konsekwencjach. A system moralny to serce tej gry. Największa siła Vampira, każda postać ma historię, ma relacje, ma znaczenie dla dzielnicy. Jeśli ją zabijesz, dostaniesz ogromny exp, ale jeśli ją oszczędzisz, gra jest trudniejsza. Ale zabijając niszczysz dzielnicę, szerzy się choroba, świat robi się coraz gorszy. To jeden z niewielu RPGów, gdzie siła równa się bycie potworem. Rozmowy i śledztwa, żeby bezpiecznie kogoś zabić, musisz poznać jego życie, odkryć sekrety, zrozumieć relacje i to sprawia, że dialogi mają sens, rozmowy są nagradzane, poznawanie postaci ma realną wartość, nie zabijasz NPC, bo tak, zabijasz kogoś, kogo znasz. Ale niestety walka to jest najsłabszy element, trzeba być uczciwym, walka jest toporna, momentami drewniana, czuć niski budżet i system staminy, umiejętności krwi, broń białej i palnej działa, ale nie zachwyca. To nie Bloodborne, to nie Dark Souls, tylko sztywny
agresywny krwiopijca. Chyba brał coś od Gotika. Ale za to klimat z Londynu 1918 robi wrażenie. Zaraza, noc, brud, gasnące latarnie, chorzy ludzie, Londyn w wampirze jest przygnębiający, ciężki, depresyjny i to pasuje do historii. Problemy techniczne i powtarzalność, no minusy, które trzeba wymienić, powtarzalne lokacje, respawnujący się przeciwnicy, mapa bywa męcząca, gra potrafi nużyć pod koniec, to RPG z ambicjami większymi niż budżet. A dlaczego warto zagrać? Bo to gra o wyborach, które bolą, o byciu potworem z zasadami, o kontroli nad sobą, o cenie mocy, więc jeśli lubisz narracyjne RPG, cenisz moralne dylematy, nie boisz się wolniejszego tempa, Vampyr wciąga. A jak już mówimy o światach, gdzie decyzje naprawdę zmieniają rzeczywistość, to czas przejść do RPG, który daje pełną wolność wyboru i jedną z najlepszych narracji w historii gier. Fallout New Vegas. Nie jest to Fallout o strzelaniu, to Fallout o wyborach i to takich, które mają sens, mają konsekwencje i nie prowadzą zawsze do dobrego zakończenia. Fabuła, która zaczyna się od strzału w głowę, zaczynasz jako kurier bez imienia, bez przeszłości, dostajesz kulkę w łeb i zostajesz zakopany na pustyni. I to wystarcza, gra nie mówi ci jesteś wybrańcem świata, mówi radź sobie. Mojave, pustynia pełna polityki. New Vegas to najlepiej napisany świat Fallouta, frakcje, NCR, Legion Cezara, Mr. House, Yes Man, czyli anarchia. Nie ma tu czarno-białych wyborów, jednej dobrej ścieżki. Każda frakcja ma sens, ma wady, robi złe rzeczy dla dobra. Questy, no tu jest absolutny szczyt RPG. Tu nie ma fetch questów bez sensu, idiotycznych zadań, zapychaczy. Zadania mają kilka rozwiązań, reagują na twoje statystyki, reagują na reputację. Czasem rozmowa jest lepsza niż walka, wysoka inteligencja ratuje życie, niska inteligencja tworzy absurdalne, zabawne dialogi. Roleplaying, jaki powinien być, to RPG, w którym build postaci ma znaczenie. Perki są sensowne, cechy zmieniają rozgrywkę. Chcesz być gładko gadanym dyplomatą, psychopatą z karabinem, sprytnym manipulatorem, brudnym żołnierzem? Gra na to pozwala i to naprawdę działa. Walka okej, ale nie gwiazdorska. Bądźmy szczerzy, strzelanie jest toporne, animacje są stare, gameplay odstaje, ale system WAC ratuje sytuację, taktyka ma znaczenie, amunicja specjalna robi różnicę. To nie jest FPS, to jest RPG z bronią. Towarzysze, to ikony. Towarzysze w New Vegas mają osobowość, własne questy, opinie o twoich decyzjach. Bon, Weronika, Kaz, Arcade to nie są dodatki, to pełnoprawne postacie. DLC jedne z najlepszych w historii, Old World Blues, Dead Money, Honest Hearts, Lonesome Road. Każde inne, fabularnie mocne, z własnym klimatem. Dead Money, psychiczna trauma. Old World Blues, absurd i humor. Lonesome Road to konsekwencje twoich działań. A co do problemów technicznych, minusy oczywiście, że są. Bugi, crashe, przestarzała grafika i sztywna animacja, ale to Bethesda, Obsidian. Wiemy na co się piszemy. A co z modami? Gra żyje do dziś. No według mnie to najlepszy Fallout. A dlaczego najlepszy Fallout? Bo fabuła jest dorosła, wybory są realne, świat reaguje, a RPG jest prawdziwy. To Fallout, który traktuje gracza jak dorosłego. A skoro już mówimy o RPG-ach, które dają wolność, konsekwencje i prawdziwy wybór, to czas na grę, która przenosi te idee do zupełnie innego świata. Two Worlds. To gra, która ma jedną ogromną łatkę przyklejoną do siebie od lat. O, to ten drewniany RPG. I wiesz co, to nie jest kłamstwo, ale to też nie jest cała prawda. Otwarty świat od pierwszej minuty. Jedną rzeczą, którą Two Worlds zrobiło odważnie od startu, możesz iść wszędzie. Nie ma zamkniętych lokacji, niewidzialnych ścian, sztucznego prowadzenia za rękę. To jest klasyczny, surowy open world, eksploracja, bo tak. I jeśli lubisz włóczęgą bez celu, ta gra to potrafi. System walki drewno, ale z potencjałem. Nie oszukujmy się, animacje są sztywne, walka bywa toporna, kolizje czasem śmieszne, ale system walki jest szybki, oparty na reakcji, pozwala kajtować przeciwników, a jak się go opanuje, to przestaje boleć i zaczyna dawać frajdę. Magia i rozwój postaci to jest jedna z najciekawszych rzeczy w Two Worlds. Łączenie przedmiotów, dwa takie same miecze równa się jeden lepszy, zbroje się stakują, ekwipunek ma sens, rozwój klasyczny, czytelny, bez przekombinowania, nie ma tu miliona perków, ale to RPG starej szkoły, prostota zamiast chaosu. Questy nierówne, ale nie martwe, zadania w Two Worlds są różne, masz totalne zapychacze, banalne fetch questy, ale masz też ciekawe historie poboczne, wybory z konsekwencjami, momenty, gdzie świat reaguje. To nie New Vegas, ale to nie jest pusty świat. Atmosfera, klimat starego RPGa. Two Worlds ma coś, czego dziś często brakuje. Surowy klimat starego fantasy. Lasy, ruiny, obozy, zapomniane miejsca. Bez milionów znaczników, bez mapy zasrane ikonami. Czasem idziesz i po prostu coś znajdujesz. Sławny dubbing i memy. No nie da się tego pominąć. Tak, dialogi bywają drewniane, źle zagrane, memiczne, ale paradoksalnie to też jest część uroku tej gry. Two
Towards to RPG, który nie jest perfekcyjny, ale jest szczery. A największe jego minusy, to trzeba to powiedzieć wprost, technicznie nierówna, sztuczna inteligencja bywa głupia, animacje słabe, dialogi często kulawe, to nie jest gra dla każdego. A dlaczego warto mimo wszystko? Bo Towards to RPG z ambicją, gra, która próbowała, tytuł z duszą mimo wad. Jeśli kochasz stare RPG i potrafisz przymknąć oko, cenisz wolność ponad polish, to możesz się tu zaskakująco dobrze bawić. A idąc dalej, do pewnych gier trzeba mieć cierpliwość i dać im szansę. Nawet jeśli na początku nie wygląda to bombowo. Kolonialne fantasy, gdzie rozmowa bywa groźniejsza niż miecz. Greedfall to jedna z tych gier, które nie krzyczą patrz jaki jestem epicki, tylko mówią spokojnie usiądź i posłuchaj tej historii. Jeśli dasz jej czas, odwdzięczy się klimatem. Świat i setting, coś świeżego. Greedfall wyróżnia się tym, że to nie jest klasyczne średniowiecze, generyczne fantasy, to jest świat inspirowany XVII wiekiem. Kolonializm, odkrywanie nowych lądów, konflikt, kultury i religię. Masz rdzennych mieszkańców, imperia przybyłe po bogactwa, politykę, wpływy i interesy. To czuć w każdej rozmowie. Dialogi i wybory, serce tej gry. Greedfall to RPG gadane. Rozmowy mają znaczenie. Możesz negocjować, manipulować, grozić, szukać kompromisów. Twoje decyzje wpływają na frakcje, zmieniają zakończenia questów i budują lub niszczą sojusze. I to nie jest iluzja wyboru, gra naprawdę to pamięta. Walka poprawna, ale nie gwiazda. Bądźmy szczerzy, walka w Greedfall jest ok. Działa, bywa satysfakcjonująca, ale animacje są sztywne, przeciwnicy powtarzalni, balans bywa nierówny. To nie Dark Souls, to nie Dragon's Dogma, to system, który nie przeszkadza, ale też nie zachwyca. Rozwój postaci i kompanii. Tu Greedfall zyskuje dużo. Masz klasy postaci, drzewka talentów, specjalizacje, ale największa siła to towarzysze. Każdy ma własną historię, reaguje na twoje wybory, może się z tobą nie zgadzać i uwaga, możesz ich stracić, jeśli podejmiesz złe decyzje. Mi osobiście się nie udało stracić ani jednego, no bo zawsze muszę mieć dobre zakończenie. A co do questów, polityka zamiast fetch questów. Zadania w Greedfall rzadko są idź, zabij, wróć. Często opierają się na dialogu, mają kilka rozwiązań i czasem unikasz walki, załatwiasz sprawę dyplomacją albo pogarszasz sytuację. To RPG, który ufa inteligencji gracza. A co do klimatu i muzyki, muzyka spokojna, melancholijna, budująca nastrój odkrywania. Świat nie jest ogromny, ale jest gęsty, fabularnie. Nie pędzisz, poznajesz. Minusy, no nie jest grom idealną, wiadomo. Backtracking, powtarzalne lokacje, techniczna nierówność, walka bez polotu, to czuć szczególnie w drugiej połowie gry. A dlaczego warto? No bo Greedfall to RPG z pomysłem, świeży setting, dialogi na poziomie. Jeśli lubisz Dragon Age, Mass Effect, RPG oparty na wyborach, to Greedfall trafi dokładnie w ten sam nerw. A jak już mówimy o jakichś dragonach, czas na Dragon's Dogma Dark Arisen. To gra, która nie jest dla każdego, ale jeśli kliknie, nie zapomnisz jej nigdy. To RPG, który ma archaiczną strukturę, momentami frustruje, a jednocześnie robi rzeczy, których nikt inny nie robi. System walki absolutny top. Zacznijmy od tego, co w Dragon's Dogma jest bezkonkurencyjne. Walka to nie jest tap target, auto combat, klikanie skilli z paska. To jest dynamiczna walka akcji pełna kontroli z fizyką, wagą i impetem. Możesz wspinać się na potwory, łapać się smoków, obcinać części ciał, coś jak w Monster Hunter, zrzucać wrogów z klifów. Sam zrzuciłem trolla jedną strzałą z mostu. No to są tak genialne mechaniki. Stałem w forcie walcząc ze szkieletami, a tu nagle łapie mnie harpia, przelatuje przez cały fort ze mną i zrzuca mnie z ogromnej wysokości, gdzie cudem udało mi się przeżyć. No i to jest RPG, który czuje się jak action game, a myśli jak klasyczny RPG. Klasy postaci, no radość eksperymentowania. Dragon's Dogma ma jeden z najlepszych systemów klas w RPGach. Masz wojownika, maga, łucznika, ale później hybrydy, specjalizacje, klasy, które zmieniają styl gry totalnie. I uwaga, możesz swobodnie zmieniać klasę. Umiejętności się przenikają. To zachęca do testów i kombinowania. Pionki. Najdziwniejszy i najlepszy pomysł. System pionków to coś unikalnego. Tworzysz własnego towarzysza, inni gracze mogą go wynajmować, on uczy się zachowań, twoje pionki komentują walkę, reaguje na środowisko, uczą się słabości wrogów, momentami są irytujące, powtarzają te same kwestie, ale jako mechanika to pomysł wyprzedzający swoje czas. A świat jest mały, ale niebezpieczny. Mapa nie jest ogromna, ale jest groźna. Noc realnie zmienia rozgrywkę, ciemno jak cholera, potwory silniejsze, gra mówi wprost, nie jesteś panem świata, świat ma cię gdzieś. I to jest piękne w tej grze. Potwory i bossowie, klimat dark fantasy, bestiariusz to smoki, cyklopy, chimery, gryfy. Każdy wróg ma słabe punkty, reaguje na ogień, lód, prąd, wymaga innego podejścia, to nie są gąbki na HP.
Fabuła, cichy, filozoficzny cios. Fabularnie Dragon's Dogma zaczyna się prosto, kończy egzystencjalnie. Nie spoilerując, to historia o cyklu, przeznaczeniu, władzy, cenie bycia bohaterem. DLC Dark Arisen jest mroczniejsze, trudniejsze, klimatem bije podstawkę. A co do minusów, i tu konkretnie, nie oszukujmy się, archaiczne questy, słaby fast travel, narracja, no taka szczątkowa, no jest to gra, która nie prowadzi za rękę i czasem robi pod górkę specjalnie. A dlaczego to dobry RPG akcji? Bo walka top tier, system klas mistrzostwo, klimat unikalny, ryzyko realne, to gra dla ludzi, którzy lubią wyzwanie, cenią mechanikę ponad cutscenki i chcą czegoś innego. Teraz idąc w nasze polskie korzenie, Wiedźmin, pierwsza część. To gra, która dziś potrafi odstraszyć, potrafi wkurzyć, a jednocześnie wciąga jak bagno. Najbardziej denerwowało mnie, jak ludzie mówili o Wiedźminie z myślą o Wiedźminie trójce, gdzie 1 i 2 to też arcydzieło, a zaczęli je widzieć tylko wtedy, kiedy wyszła trójka. Więc wracając, to nie jest łatwa gra do polecenia w 26 roku, ale jeśli ktoś ją przejdzie, zapamięta ją na zawsze. Walka, największy problem i największy mit. Zacznijmy od tego, co wszyscy krytykują. System walki klikasz w rytmie. Są style szybki, silny, grupowy. Zero pełnej kontroli. To nie jest slasher, to nie jest Souls, nie jest klasyczne RPG. I tak, jest toporny, ale jeśli go zaakceptujesz, przestaje przeszkadzać i staje się tłem dla reszty gry. Alchemia, prawdziwy wiedźmiński klimat. Tutaj Wiedźmin 1 wygrywa z większością RPG, eliksiry tylko przy ognisku, przygotowanie przed walką, oleje, mikstury, wiedza. Gra zmusza cię do myślenia, nie wchodzisz na żywioł, tylko planujesz jak Wiedźmin, bo przecież realnie Wiedźmini tak robili. Siedzieli przy ogniskach, przygotowywali się, a dopiero potem stawali do walki z bestią. I to jest czyste złoto klimatu. Świat i atmosfera, brudny, słowiański, duszny. Wiedźmin 1 nie jest ładny, nie jest wielki, ale ma duszę. Bagna, wioski, karczmy są brudne, pełne plotek, pełne szarości moralnej. To świat bez czystego dobra, bez czystego zła. A fabuła Sapkowski pełną gębą. Fabuła to największa siła gry. Polityka, rasizm, wojna, wybory bez dobrego rozwiązania. Twoje decyzje wracają po godzinach, zmieniają kontekst i nie są czarno-białe. To RPG, które traktuje gracza jak dorosłego. A postacie i dialogi są charakterystyczne, mają swoje racje, często są nieprzyjemne, dialogi momentami drewniane, ale treściwo mocne. To nie jest hollywoodzki scenariusz, to jest surowa literatura fantasy. A minusy? Bez ściemy, archaiczna walka, powtarzane lokacje, animacje z innej epoki, backtracking. Tak, ta gra potrafi zmęczyć, szczególnie dziś. Mi to absolutnie nie przeszkadza, wręcz nawet niekiedy uwielbiam wracać do starych sposobów mechaniki, rozgrywki, no ale zależy kto z jakiego pokolenia, więc inni mogą mieć trudności z tym. A dlaczego warto zagrać mimo wszystko? Bo klimat jest nie do podrobienia, fabuła bije wiele nowych RPGów, decyzje naprawdę znaczą, to fundament całej serii. Bez niego nie byłoby Wiedźmina trójki, nie byłoby globalnego sukcesu CD Projekt Red. A ruszając ku finału, Horizon Zero Dawn. To gra, która na pierwszy rzut oka wygląda jak kolejny open world z mapką pełną znaczników, ale im dłużej grasz, tym bardziej rozumiesz, że to coś dużo więcej. Świat post-apo, ale inny niż wszystko. To nie jest klasyczne post-apo, brak ruin, wielkich miast na każdym kroku. Natura przejęła świat. Technologia stała się mitem, świat Horizona jest piękny, tajemniczy i konsekwentny. Z każdej notatki, hologramu i rozmowy składa się jedna spójna historia upadku cywilizacji. Mechaniczne bestie, genialny pomysł. Największy znak rozpoznawczy gry. Dinozaury, maszyny. Każde stworzenie ma słaby punkt, każda walka to taktyka, nie chaos. Nie klikasz bezmyślnie, analizujesz, zastawiasz pułapki, wybierasz momenty ataku, to daje satysfakcję, której brakuje wielu open worldom. Walka, dynamika i taktyka, system walki, łuki, proce, pułapki, precyzja zamiast button mashingu, duże znaczenie pozycji, starcia są wymagające, nagradzają cierpliwość, uczą czytania przeciwnika. To jedna z tych gier, gdzie im lepiej grasz, tym bardziej czujesz progres. Fabuła cierpliwa, ale mocna. Na początku historia rozwija się powoli, sporo pytań, mało odpowiedzi, ale im dalej odkrywasz prawdę o świecie, o Aloy, o ludzkości i wtedy uderza. To jedna z lepiej napisanych historii w nowoczesnych grach, bez tanich twistów, bez głupich skrótów. A Aloy to bohaterka z charakterem. Nie jest idealna, nie jest wybraną bez powodu, ma sensowną motywację i jej historia jest osobista, logiczna i dobrze poprowadzona. To postać, którą łatwo polubić bez nachalnego narzucania sympatii. A co do minusów, bo idealnych gier nie ma, schematyczne zadania poboczne.
dynamiczne, dialogi czasem nierówne, otwarty świat momentami od checklisty. To nie gra, która redefiniuje open world, ale robi go bardzo solidnie. A dlaczego to idealne zakończenie topki? Bo Horizon Zero Dawn łączy nowoczesność z dobrą historią, daje satysfakcji z walki, zostawia po sobie wrażenie. To gra, która pokazuje, że duży budżet i dobra wizja mogą iść w parze. Jeśli dotrwałeś do końca, to znaczy, że RPG to nie tylko gry, to przeżycia. Daj znać w komentarzu, którą z tych gier kochasz najbardziej, a którą totalnie byś wyrzucił z listy. Arigato za oglądanie i do zobaczenia w następnych topkach.